Isshin-ryu. Charakterystyczne techniki Isshin-ryu to jeden z najbardziej fascynujących stylów karate, który narodził się na Okinawie i szybko rozprzestrzenił się po świecie, zwłaszcza dzięki kontaktom z amerykańskimi Marines. Nazwa Isshin-ryu tłumaczy się jako metoda jednego serca lub styl jednego serca, co symbolizuje jedność umysłu, ciała i ducha w walce oraz w życiu codziennym. Założony przez Tatsuo Shimabuku w połowie XX wieku, styl ten łączy elementy tradycyjnych okinawskich sztuk walki, czyniąc je praktycznymi i efektywnymi w samoobronie. W tym artykule skupimy się na charakterystycznych technikach Isshin-ryu, które wyróżniają go spośród innych stylów karate, takich jak Shotokan czy Goju-ryu. Przyjrzymy się historii, zasadom, podstawowym ćwiczeniom, kata oraz unikalnym aspektom, które czynią ten styl tak skutecznym i ciekawym dla praktykujących. Tatsuo Shimabuku, urodzony w 1908 roku na Okinawie, był mistrzem, którego życie pełne było przygód i poszukiwań. Jako młody chłopak trenował pod okiem wuja, a później pod mistrzami takimi jak Hotoku Kaian, Shorin-ryu, Chojun Miyagi oraz Shinken Taira, Kobudo. Jego doświadczenia z II wojną światową oraz repatriacją z Kyushu ukształtowały go jako wojownika i nauczyciela. Shimabuku otworzył swoje pierwsze dojo w 1946 roku, a oficjalnie nazwał styl Isshin-ryu 15 stycznia 1956 roku. Symbol stylu, Mizugami lub Isshin-ryu no Megami, przedstawia pół kobietę, pół morskiego węża, co symbolizuje siłę i delikatność, kluczowe dla filozofii jednego serca. Shimabuku podkreślał, że karate to nie tylko walka, lecz także zdrowie. Sanchin jest dla zdrowia. Bez zdrowia jak można mieć karate? Historia Isshin-ryu jest historią syntezy. Shimabuku wziął to, co najlepsze z Shorin-ryu, szybkość i płynność, oraz Goju-ryu, siła i twardość, dodając elementy Kobudo, czyli sztuki walki bronią. Styl szybko zyskał popularność wśród amerykańskich żołnierzy stacjonujących na Okinawie, co doprowadziło do jego rozprzestrzenienia na świecie. Do 1989 roku istniało 336 dojo, głównie w Stanach Zjednoczonych. Po śmierci Shimabuku w 1975 roku styl podzielił się na kilka stowarzyszeń prowadzonych przez jego synów, zięcia Angi Uezu oraz uczniów takich jak Harold Long czy Don Nagel. Mimo podziałów, esencja Isshin-ryu pozostaje niezmienna – praktyczność i efektywność. Przejdźmy do sedna – charakterystycznych technik. Isshin-ryu wyróżnia się kilkoma unikalnymi cechami, które Shimabuku wypracował, aby uczynić styl bardziej adaptowalnym, zwłaszcza dla zachodnich praktykujących. Jedną z kluczowych jest pionowy cios pięścią, vertical punch. W przeciwieństwie do tradycyjnego karate, gdzie pięść obraca się horyzontalnie, w Isshin-ryu pięść pozostaje pionowa, z kciukiem na górze, co stabilizuje nadgarstek i zwiększa siłę oraz prędkość. Shimabuku twierdził, że pozwala to na wykonanie 3 ciosów w czasie, w którym inne style wykonują 2. Technika ta jest szybsza, mniej obciąża stawy i sprawdza się szczególnie na bliskim dystansie. Pięść w Isshin-ryu formuje się w specyficzny sposób. Palce są zaciśnięte, kciuk znajduje się na górze i nie owija się wokół palców. Zapobiega to niestabilności nadgarstka i minimalizuje ryzyko kontuzji. Ciosy są snapowe, wykonywane z około 90% wyprostem ramienia, co umożliwia szybkie wycofanie ręki i uniknięcie kontrataku. W praktyce fighter Isshin-ryu może szybko wejść, uderzyć i wyjść. Idealne rozwiązanie w realnej walce. Kolejną cechą są bloki. W Isshin-ryu wykonuje się je mięśniową częścią przedramienia, unikając kontaktu kość-kość, co znacząco redukuje obrażenia. Bloki łączą elementy twarde i miękkie, twarde do zatrzymania ataku oraz miękkie do jego odchylenia. To połączenie wywodzi się z Goju-ryu, lecz Shimabuku uczynił je bardziej praktycznym. Przykładowo blok dolny może płynnie przejść w kontratak, podkreślając zasadę wielofunkcyjności. Blok może być ciosem, a cios blokiem. Kopnięcia w Isshin-ryu również mają swój charakter. Skupiają się na niskich celach, poniżej pasa, aby zachować równowagę i moc. Wysokie kopnięcia są rzadkie, ponieważ Shimabuku uważał je za ryzykowne w realnej walce. Podobnie jak ciosy, kopnięcia są szybkie i cofane po uderzeniu.
Popularne techniki to Megeri Keage, kopnięcie pod kątem 45 stopni w kolano oraz crossover heel stomp. Pozwalają one skutecznie destabilizować przeciwnika. Postawy w Isshin-Ryu są naturalne i krótkie, co sprzyja mobilności. Shimabuku unikał głębokich, statycznych postaw znanych z Shotokan, preferując Seisan Dashi czy Naihanchi Dachi. Umożliwia to szybkie zmiany kierunku, uniki i kontrataki bez zbędnego zużycia energii. Podstawowe ćwiczenia stanowią fundament Isshin-Ryu. Shimabuku opracował 15 ćwiczeń górnej części ciała we współpracy z Eiko Kaneshi oraz 15 ćwiczeń dolnej części. Górna część obejmuje minimi prosty cios, uppercut, bloki z kontrą i cios odwrotny. Ćwiczenia te wykonywane są symetrycznie, budując koordynację i siłę. Ćwiczenia dolnej części ciała zaczynają się od prawidłowej postawy Seisan, ruchów do przodu i do tyłu oraz kontroli oddechu. Następnie wprowadzane są kopnięcia i przysiady. Shimabuku podkreślał równowagę pomiędzy rękami a nogami, choć w praktyce ręce dominują. Kata w Isshin-Ryu to serce stylu, 8 kata pustych rąk oraz kilka z bronią. Seisan, pierwsze kata, pochodzi od Kiana i skupia się na walce z wieloma przeciwnikami. Seiyunchin, zaczerpnięte od Miyagiego, podkreśla napięcie mięśni. Naihanchi rozwija stabilność i techniki zamiatania. Wanshu zawiera kopnięcia boczne i rzuty, Chinto uczy unikania i odchyleń, Kusanku koncentruje się na walce nocnej, a Sunsu, stworzone przez Shimabuku, łączy elementy pozostałych form. Sanchin pozostaje kata zdrowia z kontrolowanym oddechem. Każde kata posiada bunkai, czyli praktyczne zastosowania. Dzięki temu kata nie są jedynie formą ruchu, lecz zbiorem realnych scenariuszy walki. Kobudo w Isshin-Ryu obejmuje broń taką jak Bo, Sai i Tuifa. Kata takie jak Tokumine no Kun, Kusanku Sai czy Hamahiga no Tuifa są integralną częścią systemu. Shimabuku rozpoczął intensywny trening broni w 1959 roku, integrując go z technikami pustych rąk. Na tle innych stylów Isshin-Ryu wyróżnia się prostotą i skutecznością. Jest szybki jak Shorin, silny jak Goju, lecz pozbawiony zbędnych ozdobników. Dzięki temu doskonale sprawdza się w samoobronie, gdzie liczą się bliskość i czas reakcji. Wpływ Isshin-Ryu jest znaczący. Styl praktykowali synowie Shimabuku, Anji Uezu, amerykańscy Marines oraz osoby ze świata filmu i sportów walki. Pokazuje on, że tradycyjne karate może być jednocześnie nowoczesne. Podsumowując, charakterystyczne techniki Isshin-Ryu, pionowe ciosy, snapowe kopnięcia i naturalne postawy czynią ten styl wyjątkowym. To droga dla tych, którzy szukają efektywności, zdrowia i harmonii. Trenując Isshin-Ryu rozwijasz nie tylko umiejętności walki, lecz także jedno serce. Na koniec mam do ciebie małą prośbę. Daj znać w komentarzu pod filmem, co najbardziej zainteresowało cię w Isshin-Ryu, albo jakie masz własne doświadczenia z tym stylem. Chętnie poczytam i odpowiem. Jeśli temat karate, Okinawy i praktycznego podejścia do treningu jest ci bliski, koniecznie zajrzyj też do innych materiałów na kanale. Jest tam sporo treści, które mogą cię zainspirować i rozwinąć twoją drogę. Będzie mi bardzo miło. Jeśli zasubskrybujesz kanał i zostawisz łapkę w górę, to naprawdę pomaga i daje motywację do tworzenia kolejnych filmów. Dziękuję ci z szacunkiem za poświęcony czas i wspólną pasję. Do zobaczenia w następnym materiale.